Cześć. Witajcie na kanale Biegam po wsi. Dzisiaj dotarliśmy do opuszczonego fortu. Tutaj mamy pierwsze budki strażnicze, w których żołnierz siedział. O! I tu patrzył. To są po prostu rogatki, tak zwane rogatki orła. Po dwóch stronach mieliśmy tutaj żołnierza usadowionego i tutaj, gdzie Ola się wpakowała, również. Budowla, konstrukcja dosyć mocna i tu droga w górę do reszty tego fortu. Powiem Wam, żeby dojechać tamtędy przez to osiedle, trzeba przedrzeć się przez nie lada getto cygańskie, więc sprzęt dopiero później wyciągnęliśmy. Idę. A my idziemy dalej do góry tą malowniczą ścieżką z klonami, które osłaniają nas przed słońcem. Tutaj kolejne rogatki w troszkę lepszym stanie. Dosyć wąsko. No ale tak jak kiedyś żeśmy wspominali, ludzie byli szczuplejsi, wężsi. Ale wiesz co, jak jest też mniejsze wejście, to jest mniejsza możliwość, że Cię coś trafi. Schylisz się, ale jesteś, wiesz, pod osłoną. Tam droga prowadzi nie wiem dokąd, ale tu mamy fosę. Fosę w miarę pustą. Tam jakieś pomieszczenia, zabudowania. Całkiem możliwe, że przy dużej ulewie jest woda w tej fosie, czyli najprawdopodobniej główna część fortu znajduje się po prostu w tamtej okolicy, za tymi drzewami. Spróbujemy podejść tamtędy jednak. Zachowując w miarę ciszę. Musiałem troszeczkę wrócić się, ponieważ nie wiem, czy widać to na kamerze, ale dokładnie w tym miejscu mamy symbol, jakieś godło, z tego co widzę, jakiegoś ptaka. Mówię jakiegoś, być może nie chciałbym tu nikogo jakby skrzywić ani obrazić. Całkiem możliwe, że jest to jakiś symbol pruski, ale nie wiem, może austriacki, no ciężko mi teraz powiedzieć. Jest tutaj, ewidentnie są skrzydła i jest to jakieś godło, może polskie, aczkolwiek wątpię. Te skrzydła nie do końca przypominają dwudziestowieczne godło Polski, więc raczej to nie to. Zobaczcie, wokół tej fosy tam jest jakaś ścieżka i charakterystyczne wyloty. Tam był wylot i tutaj mamy też taki wylot. Całkiem możliwe, że tutaj oprócz tego, że była fosa, oczywiście domniemam, że to była fosa, to w tych otworach być może były działa, bądź po prostu żołnierze z karabinami. Ale robi wrażenie, powiem Ci, ogromny. Tak, jest to naprawdę ogromne. A to zaledwie dopiero początek z tego, co dzisiaj Wam pokażemy. Tu na tych terenach w czasach II wojny światowej był obóz jeniecki z okolicznych fabryk. Tutaj ludzi umieścili. Cały czas podążamy ścieżką wzdłuż tej fosy, która zakręca. Chcielibyśmy się dostać właśnie tam. Mam nadzieję, że będzie jakieś łatwe
przejście, żeby się tam przedostać. Jest wiosna. Jesteśmy u progu lata na dobrą sprawę, wiesz? Można powiedzieć, jeszcze zostało parę tygodni, nawet raptem może 2, że będzie lato. Podejdę sobie jeszcze tutaj, bo widzę, że tu jest dosyć wychodzone, więc całkiem możliwe, że jest coś tutaj do obejrzenia. O, ta fosa jeszcze tam zakręca. Tutaj jest naprawdę wysoko. Słuchajcie, jakieś musi być zejście do tej fosy, ponieważ tam widziałem drogę. Jestem ciekaw, czy można wejść do którychś z tych wylotów i przejść się pod spodem. Na pewno jest to niebezpieczne, ale budzi mną ciekawość. Pójdziemy tędy, wzdłuż tej fosy, takim nieformalną ścieżką. Zobaczcie, gdzieś tam drzewa powyrastały. No tak, bo ta fosa pamięta lata. No, może z latami to nie będę tutaj brylował, ale powiem, że na pewno to jest jakiś tam XVIII-XIX wiek i tutaj ona znowu zakręca, więc my pójdziemy tamtędy, w tamtym kierunku. Wow, no zobaczcie. Czyli dałoby się iść. Chyba że skaczemy. Skakać nie, znaczy jak ty potrafisz, to dam ci kamerę, żeby lepiej było. Chciałam zobaczyć, czy się uda, ale żebyś ty sprawdził, bo jesteś młodszy. Aha. Ale zobaczcie, jak to wygląda niesamowicie. No to coś pięknego, po prostu coś pięknego. Podejdę tutaj bliżej, żeby wam pokazać te wyloty z bliska. Tutaj to jest dosyć transparentne, ale bardzo niebezpieczne. Słuchajcie. Tak wydaje mi się, że gdyby wejść tam do środka, to wtedy naokoło te punkty, one będą się łączyć. Tak coś mi się wydaje. Może będzie nam dane to zobaczyć. Na tych zakrętach tej fosy można było zawsze wpaść na żołnierzy, którzy mogli nas ostrzelać. A tam jest jakby wejście jakieś do jakiejś podziemi. Może uda nam się tam wejść. Zobaczcie tutaj. Mnóstwo pomieszczeń. Dzisiaj mamy piękną pogodę. Tak jakby to drugie piętro było już zburzone, tak to wygląda. Tu normalnie wejdziemy sobie. O, jakieś ciekawe graffiti. U góry również było piętro. Tak jak już wcześniej wspomniałem, wiele rzeczy jest zamurowanych. Ale można sobie wyobrazić, jak to tętniło wszystko życiem i jak to wyglądało. Naprawdę pokaźna budowla. Tutaj były drzwi wyjściowe również, tylko nie widziałem jej z tamtej strony. Ola jest tutaj. I tu zobaczcie, były jakieś mostki łączące te góry, bo mamy tutaj drzwi normalnie u góry. I może nad nami właśnie był pokój z takim sklepieniem. Dobra, przejdziemy tutaj. Mam nadzieję, że nic nam tu na głowę nie spadnie. O, tutaj taki większy wyjazd był. Może konie. Przejdę tutaj. Wow. Tu jest dosyć nisko. A chciałem wam pokazać to sklepienie u góry. Jak ono wygląda. Jest bardzo nisko.
I tu wyjście i taka specjalna zrobiona ochrona, żeby to się nie zawaliło. I chyba tędy po prostu pójdziemy, tędy wyjdziemy, ale to postaram się tak przejść tędy. Wow, ale chłodno w tym pomieszczeniu. Naprawdę pokaźnie to wygląda. Tu mamy kolejne pomieszczenie. Lubię ten zapach. I tu taka kolejna komnata. Naprawdę ciekawe. Będziemy teraz podążali dalej. Za nami widać ten fort, jak zakręca, tak jak ta fosa, którą pokazywaliśmy na początku. Tam jakieś były zabudowania, które były odnowione z tego, co zauważyliśmy. Więc tak to wygląda. Wiele rzeczy nawet jest opisanych. Bardzo fajnie. O, tutaj widzę coś jeszcze lepszego. Zobaczcie. Mamy tu takie wejście. Wow. Ale to wygląda. Korytarz taki. A my podążamy do góry ścieżką, którą kiedyś najprawdopodobniej, jestem przekonany, że tak było, chodzili żołnierze. No i jesteśmy w tej fosie, więc będziemy próbować się podążać tą fosą. Zobaczymy, gdzie zajdziemy. A tymczasem pokażę Wam tutaj kolejny wlot. Tym razem mocno zawalony. Aczkolwiek nie, tutaj można wejść. Słuchajcie, tu można wejść na górę tego, więc skorzystamy z tej możliwości A mnie korci iść naokoło. i wejdziemy tu zobaczyć. Ja tylko zerknę, wiesz? O, właśnie, tego się spodziewałem. To idę. Tu mamy tunel. Tunel, ale jest niestety zawalony. Nie wiem, czy specjalnie, czy po prostu się zawalił. Wejdziemy sobie jeszcze tutaj na tą górę. Jesteśmy na górze teraz tych tuneli. Stąpamy po nich po prostu. Może da się jeszcze wyżej podejść. Tu jakieś fragmenty murów. Spróbuję podejść tu i tędy. Tak. I tu jest ciąg dalszy tej fosy, którą będziemy podążać za chwilę. Ok, to schodzimy na dół. Ogromna brama. Monument przeszłości. Dach oczywiście też zawalony ziemią. W niektórych oknach kraty, jak widzicie. No i tam też są jakieś elementy tuneli. Poczekam na Olę i za chwilę spróbujemy tam podejść,
żeby Wam to pokazać z bliska. Zobaczcie, jak tu jest wysoko. Ścieżka wydeptana, co znaczy, że ktoś tutaj często chodzi. Wręcz wycięta, można powiedzieć. Wygląda to naprawdę magicznie. I jeszcze te odgłosy zwierząt. Wow, i ona tam zakręca. I tu zobaczymy, czy myliłem się, czy nie. Ale mam taką teorię, że w środku są tunele. Chyba że są zablokowane. Nie, tutaj ubikacje sobie ludzie zrobili. Ale fakt faktem są tunele, tak. Są tunele. Dobra. Idę. Co prawda zawalone to jest wszystko cegłami. Jest gdzieś wejście. No, tak. To mi powiedz, czy wychodzisz tamtędy, bo to wtedy też idę. Nie, tu jest okno, wiesz? Wow. Nie ma tunelu, co prawda. Nie ma tu tunelu, No, ale jest widok na drogę. ale też jest fajnie. Jest fajnie. Widzisz morze? Ta zieleń jest niesamowita, naprawdę. Tu jest mała komnata taka, wiesz? Ale bardzo mała. Najprawdopodobniej zostało to zamurowane. Jest tylko okno. Tutaj dużo takich rzeczy jest zamurowane ponoć. Kurde, ciemno. Więc żołnierze może właśnie przez te okna patrzyli. Zobaczcie, tu jeszcze są oryginalne elementy metalowe. Tu nawet taka drabinka. O, i tutaj też jest takie wejście. I widok na drogę, tą główną, tak mi się wydaje. Dobra, będziemy wychodzić. I wychodzimy tym tunelem, rzucając niepokojąco cienie na ściany. Mnóstwo cegieł, żeby utrudnić chyba wejście tutaj. Aczkolwiek nie jest to aż takie trudne. Idziemy teraz wąwozem. Całkiem możliwe, że fosą kiedyś. Tu kolejne wejście. Ale może nie będę wchodził, jeżeli to będzie znowu taki fragment tylko. Ale Wam zaświecę, jak to wygląda wewnątrz. No, tam można by było iść. Ale na razie z tego zrezygnuję. Pójdziemy wzdłuż wąwozu, tak jak umówiliśmy się, żeby się nie rozdzielać. Mimo wszystko słyszę rój pszczół albo os. To jest dosyć niepokojące akurat. Ola znalazła kolejny tunel.
Ale to jest też ślepe, wiesz? Ślepe, ale one wszystkie były połączone z tego, co zauważyłem, wiesz? Tak, są zamurowane te przejścia. Tak, w pewnym momencie są zamurowane. Ale idziemy dalej. Ja nawet powiem wam, że nie jestem do końca przekonany. Zobaczcie, tu można by było potem wejść na górę, żeby wyjść z tego. Ale tędy też można zaryzykować. Chociaż No różnie to może być, nie? Spróbujemy na razie po prostu... O! Ha! Cóż to za grzybek? Cóż to za grzybek? Dobra, idziemy dalej. Mnóstwo pokrzyw. O, jak ja już tego pragnąłem. Żeby pokrzywy kuły nas. Smak przygody, odczucie przygody. To kolejny otwór. On jest dosyć czysty, słuchajcie. I spróbuję do niego wejść. Bo tak coś czuję, że może coś być ciekawego na końcu. Więc wejdziemy tutaj. Wow. Tak, tu jest taka mała komnata. Wow. I tutaj to jest połączone z tymi korytarzami. Ola. 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 Wow, zobaczcie. To też jest zamurowane. Tutaj stanowiska na broń. Tu kiedyś było zamurowane, ale widzę, że ktoś to rozwalił. Spróbujemy pójść tędy. Wow! Ale nie, tu już jest też zamurowane. Ale robi ogromne wrażenie. Tu kolejne stanowiska. zamurowane? Zamurowane dotąd. Ale jak tak patrzę, myślę, że to do końca ta moja teoria, że to wszystko było połączone, nie jest prawdziwa. Nie? Te zamurowania, one są... tu było zamurowane, albo mało tego. Być może były Ten mur jest świeższy chyba od tego. Tak, ale tutaj to i na przykład tutaj to jest bardzo dawno zamurowane, więc myślę, że w ogóle nie było tutaj żadnego dostępu. To nie było połączone tak, chyba że na samym początku. Tu po prostu byli żołnierze, którzy mieli tu broń, składowali broń i byli przygotowani na atak od strony fosy po prostu. Wiesz? Oni się w tych takich wykuszach kryli, jak byli atakowani, bądź jak prowokowali takie ataki zaczepne, to wtedy się chowali. Dokładnie. No ale robi wrażenie, naprawdę. Akacja, widzisz? Tak. Dlatego tak pachnie. Wygląda to naprawdę nieziemsko. Idziesz zajrzeć? Nie wiem, tu można było wchodzić do każdego, ale mam wrażenie, że to jest w kółko to samo. Ale z każdego jest inny widok z okna. A tutaj nie ma chyba w ogóle widoku, więc to tym bardziej kusi, tak? No, ty masz latarkę, bo mi... Znaczy mam latarkę, ale nie mam już jej gdzie trzymać. Potrzebuję trzeciej ręki. Czy jest ślepy? Ale po bokach są jakieś przejścia.
Ale chłodno, ale zimno. Namówiłeś. O kurde. Tu są zamurowane akurat elementy. Mnóstwo komarów. I pająków. Tu zamurowane i tu również zamurowane. Tak. Więc to musiało mieć połączenie. Może to są te tunele, które sobie wyobrażałem. Ale niestety są zamurowane. Ja nie idę pierwsza, będziesz odwłok kręcił. Ola dostrzegła coś naprawdę niezwykłego. Wow. Wow. Coś pięknego, jeszcze tak zachowane. Nieprawdopodobne, ale piękne. O kurczę. Wow. Ojeju. Wow. Tutaj są w ogóle schody. Mam nadzieję, że tam nie jest zamurowane i będzie można przejść. Ale tu jest klimat. Można przejść? Tak, tu można wejść na górę. Spróbuję bez latarki przejść. Słońce pada do tych dziur. Tu jest zupełnie ciemno, ale nie ma echa, więc myślę, że jest zamurowane. Niemniej jednak doświetlę się latarką, jak już ją mam przy sobie. No i właśnie, tu są kolejne. Ale tu było zamurowane jest, no. Przejście musiało być. Wracasz? Idę tu do góry, wiesz? Aha. Bo tu są schody. Wow. Tym wejściem też można było wejść na górę po prostu. Więc chodzimy teraz na dół. Co tam jest u góry? Jesteśmy znowu na górze tego obiektu. Las, po prostu las. Ale te przejście niezwykłe. O kurde, ślisko tu jest, powiem ci. Ja nie idę. Jak ty byłeś. Słuchajcie, tutaj są takie, nie wiem jak to nazwać, krążki. Najprawdopodobniej coś się zasuwało tym. Może jakaś fosa była, albo po prostu drzwi, które były zasuwane właśnie w ten sposób. Tak, mogło tak być, że po prostu tu drzwi się tutaj jakoś zasuwały. Tak to mogło wyglądać, a tu przez to okienko żołnierz też stał. Tu kolejne wejście. Wow. Tu to może być dosyć ciekawe. Więc spróbuję wejść. Nawet nie podświetlając latarką. Tu okno na fosę. A, to tutaj jesteśmy, gdzie ci panowie cieli trawę. Ach, czyli tędy chcieliśmy wejść. Tylko nie weszliśmy, bo panowie tutaj pracowali, kosili trawę. No i tu podobny schemat jest.
że znowu są okna, widzisz? I albo zamurowane, albo faktycznie tak to wyglądało. Chyba musiało to też tak wyglądać. Nie wiem jak tu, bo tutaj jest dziwne sklepienie, jakby miało iść dalej, nie? Nie jest wykończona ściana, tylko i tam są jakieś otwory, widać, że tam coś mogło być. Ale myślę, że to wyglądało może podobnie. Zawalone. Masz latarkę, żeby tam poświecić? Mam, pewnie, że mam. Ja sobie zobaczę tylko, wiesz? Oczywiście. Po prostu ciekawość Proszę. zwykła babska. No pewnie. Nie, totalnie. Zamurowane? Nic, Tak? nie no. Tam też. Też tak to wygląda. No dobra, to wychodzimy. Proszę. Masz tą latarkę, bo jest ciężka. Dzięki. A tam jakiś garaż? Idziemy. Zobaczmy, to jest już taka ostatni element. Wow, i tutaj też jest jakieś przejście. Wow, słuchajcie. O kurczę, ale to wygląda niesamowicie. Coś pięknego. Ale atmosfera. O kurczę. Olu? Dobra, idę sam. Nie ma czasu. Patrzę pod nogi. Naprawdę wygląda to niesamowicie. Część elementów jest zamurowana. Podejdę jeszcze tutaj. Zobaczcie to. Wow. I tu jest koniec. Ale klimat. Niesamowite. Ła!
bardzo uważać, bo jest tu ślisko. A jednocześnie niesamowicie magicznie. Po prostu miejsce to jest niesamowite, powiem wam. Te zapachy, które tutaj czujemy, to jest rewelacja. Rewelacja. Miejsce tak naprawdę ogólnie dostępne. Właściwie każdy może tutaj przyjść. Ale kadr, zobaczcie. No coś pięknego. Taki kadr. Pięknie tu jest, nie? Coś pięknego. I zapach. No, niesamowicie. Zobaczcie to. Coś przepięknego. I ten mech wszędzie. Zobaczcie na to. Ale piękne. Tu jeszcze zachowały się metalowe elementy i zbiornik taki. Ona idzie górą, a ja idę doliną. Wow! Zobaczcie tu. Tu są zbiorniki. Ogromne zbiorniki. A tu są ślady po kulach. Zobaczcie. Ślady po kulach. Zobaczcie, jakie wielkie zbiorniki. Wow. Po drugiej stronie również zbiorniki. To myślę, że to była myjnia. Jakaś kąpiele tu były czy coś. Ale dziwne są te sita. Pozwólcie, że poświecę sobie latarką. Te sita wyglądają tak, jakby do złota wręcz. Albo może szukali złota. Coś w każdym razie przesiewali tym. Niesamowite. Oh. Słuchajcie, razi nas słońce strasznie, ale na tle tej górki tutaj widzimy, oczywiście są rzeczy wyremontowane, już też gdzieś tam coś próbuje ktoś zrobić. My żegnamy się z tego największego punktu tej pięknej twierdzy
która jest w Kłodzku. Tutaj nie ma co ukrywać. A tam zobaczcie, widać twierdzę Kłodzko i część pięknego Kłodzka, malowniczej okolicy. Naprawdę coś pięknego. Przed chwilą Wam pokazałem piękny widok na twierdzę Kłodzko, którą można zwiedzać od tak po prostu. Tutaj pokazaliśmy Wam zakamarki, które nie są tak ogólnie dostępne, aczkolwiek można przyjechać tutaj sobie Fajnie się jest. przejść. Można nawet z dziećmi starszymi można poodkrywać. Tylko, że trzeba bardzo uważać, prawda? Tak, ale jak się będzie ostrożnym, długie spodnie, bo dużo pokrzyw, to można naprawdę, taka przygoda. Dobra, słuchajcie, dzięki za dzisiaj, trzymajcie się, do Pa. zobaczenia. O kurczę. Patrzcie tu. Tu jest taki wylot. Pokażę Wam to w ten sposób. O. No robi naprawdę wrażenie. I tutaj jest niesamowita cisza. Niesamowita cisza.